Witajcie na Czarnym Lądzie, a dokładnie na jego południowym krańcu, bo witam Was dziś z RPA. Dookoła mnie znajduje się 2,2 miliona hektarów najpiękniejszego parku chyba narodowego w całej Afryce, Kruger Parku. Jesteśmy tutaj dzisiaj w jednym konkretnym celu. Oczywiście jest to safari. Zobaczcie w tym odcinku, ile z Wielkiej Piątki uda nam się zobaczyć zwierzaków. Jak zwykle, jak się tutaj żyje, jak wygląda nocleg, jak wygląda transport, co się tutaj je. To wszystko jak zawsze już teraz. Także zaczynamy. Witam bardzo serdecznie. Godzina 5 rano, dzień drugi naszego safari. Wczoraj było super. Widzieliśmy mnóstwo zwierzątek, słonie, absolutny top. Ale też kudu, impale. Widzieliśmy pumbę. Widzieliśmy antylopy gnu. Widzieliśmy dużo jeszcze innych różnych zwierzątek. Było super. Później oczywiście już jak się robiło ciemniej, to już aparat się tak nie sprawował, bo wiadomo, mniej światła, ale ogólnie przygoda niesamowita. A dzisiaj z wschodu słońca jeździmy dalej i dzisiaj mamy jakieś 6 godzin jazdy i mamy nadzieję zobaczyć Wielką Piątkę, wiadomo, ale wiadomo, to cały czas jest loteria, więc trzymajcie kciuki. A jeszcze kolacyjka wczoraj nas czekała. Na kolacyjkę wczoraj jadłem m.in. stek ze strusia. Fantastyczna sprawa. Wow. Jest 5 z hakiem. Wczorajsze safari zakończyło się niemałym sukcesem, aczkolwiek jeszcze sporo zwierząt nie widzieliśmy. A teraz runda druga. Od 5 rano, czyli w zasadzie od wschodu słońca, będziemy buszować w buszu dalej. Także sorry, bo to jeszcze jest bardzo wcześnie i nie za bardzo sklejam zdania, ale kontynuujemy przygodę. Smacznej kawusi i do zobaczenia. To jest nasz dzisiejszy pojazd. Dzisiaj będzie tylko nasza grupa. Wczoraj to była większa, a dzisiaj już będziemy tylko sami sobie jeździć z naszym przewodnikiem i będzie nam szukał, mam nadzieję, lwów, bawołów wodnych, lampartów, gepardów i innych takich. Taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Tam gdzieś przed nami lwy robią zasadzkę na bawoły. I tak to się żyje na tej afrykańskiej wsi.
Ależ emocji. W pierwszej części naszego safari widzieliśmy już tyle zwierząt. Widzieliśmy lwy, które polowały na bawoły, widzieliśmy antylopę we wszystkich kształtach i rozmiarach, widzieliśmy żyrafy, zebry, no po prostu wszystko jest pięknie. Widzieliśmy 3 z 5 z tak zwanej Wielkiej Piątki. Widzieliśmy bawoła wodnego, słonia afrykańskiego i to wielkie stada. Widzieliśmy lwa, króla lwa. Brakuje nam jeszcze nosorożca, ale o nie jest bardzo, bardzo ciężko i lamparta. Może lampart, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. A teraz siadamy do śniadanka zasłużonego i potem ruszamy w dalszą drogę. Jak widzicie, na nasze śniadanko czają się też zwierzaki, więc trzeba będzie troszkę na siebie uważać. W ogóle to miejsce, w którym się znajdujemy, nazywa się Skukuza i to jest największy na terenie Kruger Parku obóz, taki zamknięty. Jest tu bardzo dużo ludzi, takich Podobno nawet są tu pola golfowe, a można tu przylecieć samolotem. Także naprawdę ogromny teren, ogromna taka jednostka zamknięta i takie centrum tego całego Kruger Parku, jeśli chodzi o przyjmowanie turystów i tak dalej, i tak dalej. Już się załadowaliśmy do naszego wehikułu i ruszamy w dalszą drogę. Trzymajcie kciuki za fajne zwierzątka po drodze. Oczywiście wszystkie zobaczycie. Krótkie podsumowanie safari w Kruger Parku. Pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Czy było warto? Absolutnie tak. To jest po prostu taki kontakt z naturą bezpośredni, że bliżej się chyba nie da po prostu. I to z taką naturą, którą my znamy, nie wiem, z internetu i z książek do biologii tak naprawdę. Ilość zwierząt to można chyba w setkach liczyć, to na pewno w setkach. Stada antylop, bawołów, lwy, słonie, wszystko widzieliście po prostu. Widok tych zwierząt na żywo to jest po prostu, nie wiem, to jest aż wzruszające momentami. Więc absolutnie warto to zrobić. Myśmy mieli safari w wersji jakby takiej z przewodnikiem, co zdecydowanie polecam. W przeciwieństwie do wersji self-drive, która jest tańsza oczywiście, ale gdzie się jeździ samemu po parku,
trzeba ten park dobrze znać, żeby coś tam zobaczyć. Przewodnicy mają też swoje grupy na WhatsAppie, w których dzielą się, jak ktoś zobaczy coś ciekawego, jakiegoś lwa, nosorożca, coś gdzieś tam z tych rzadszych zwierząt, albo lamparta. Tak, chyba wydaje mi się, że to są 3 najrzadsze zwierzęta do zobaczenia w Kruger Parku, czyli nosorożec, lew i lampart. To zawsze się dzielą tym i po prostu inne auta też tam się zjeżdżają i można sobie obserwować, prawda? Więc jakby w wersji tej self-drive, no raczej czegoś takiego nie będzie. Jedyne co nam zostaje, to nie wiem, no jak zobaczycie, że wszystkie auta gdzieś zmierzają, no to też tam zmierzać, no ale jakby na dłuższą metę, no to niespecjalnie. Więc zdecydowanie polecam opcję z przewodnikiem, zwłaszcza, że nie był to jakiś, no nie wiem, no nie chcę tutaj też, ale nie był to jakiś wygórowany koszt, bo za 2-dniowe safari, czyli przejazd popołudniowy i nocny, bo też w nocy troszkę jeździliśmy, chociaż no w nocy to już nie za bardzo. Widzieliśmy jakieś tam hieny, nie za dużo zwierząt w nocy, no ale wiadomo, no to jest jakby już duże utrudnienie, brak światła jakiegokolwiek. W każdym razie za safari 2-dniowe, czyli popołudnie z nocą i później cały dzień, co trwało chyba, nie wiem, 8 godzin jak nie więcej, w tym transport z White River i z powrotem pod drzwi, plus jakieś tam posiłki, woda i tak dalej. Tylko 2 obiady musieliśmy sobie sami kupić. Mieliśmy super kolację, zresztą widzieliście. Mieliśmy śniadanie, kawę i tak naprawdę 2 obiady musieliśmy sobie sami ogarnąć, ale to też nie są jakieś nie wiadomo jakie koszty. Nawet w Kruger Parku to byłem mile zaskoczony, bo jakiś taki porządny posiłek za równowartość, nie wiem, 30 zł można zjeść tam, więc to naprawdę nie wydaje mi się, że zwłaszcza w takim miejscu, u nas na przykład lubią sobie kosić tak, no z zasady dużo więcej, a tam to jest naprawdę w miarę rozsądne. Więc całe to safari kosztowało mnie poniżej 800 zł. Więc uważam, że jakby z takim luksusem transportu z drzwi pod drzwi, z przewodnikiem, z całą opieką i tak dalej, totalne bezpieczeństwo na każdym kroku, no to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wygórowana suma. A zdecydowanie warto to zrobić, czy w RPA, czy w innym kraju. Wiem, że są w wielu krajach organizowane, w Kenii, Tanzanii, w Botswanie. Na pewno warto się na safari wybrać, bo to jest po prostu inny poziom doznań. Zwłaszcza jeśli jeszcze tam się robi zdjęcia, czy coś, ma jakiś porządny aparat, ale nawet ludzie z telefonami, no myślę, że byli jakby zachwyceni faktem. No, więc jakby tyle podsumowując, moją przygodę w Kruger Parku było absolutnie fantastycznie i z tymi słowami kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało takie małe National Geographic w moim wydaniu, to zapraszam do komentarzy, do lajków, do subskrypcji. Oczywiście to wszystko pomoże mi rozwinąć ten kanał i do zobaczenia w kolejnych afrykańskich przygodach.